Dzień dobry. Trochę niewyraźny, bo jest wcześnie rano, ale za to mamy takie piękne słoneczko wschodzące. Spaliśmy na miejscówce naprawdę super, z widokiem na zamek. Trochę wczoraj niepokoju było, bo latał jakiś śmigłowiec ze szperaczem. To sobie stoimy. Co niektórzy jeszcze śpią. To jeszcze nie jest Morze Czarne. Tutaj jest jezioro. Tam dalej jest wąska mierzeja. Tam za tą mierzeją już jest morze. Bardzo przyjemna miejscówka. Bardzo fajnie. Jest kolejny dzień. Czas zacząć. Witajcie! Dzisiejszy odcinek upłynie nam pod znakiem rumuńskiego wybrzeża. Póki co, zobaczcie, w jakim urokliwym miejscu spędziliśmy noc. Zamek wzniesiony w XIII wieku przez Bizantyjczyków nad Zatoką Morza Czarnego rozbudowali Genueńczycy, bo dopiero w wiekach późniejszych na skutek zamulenia zatoka stała się obecnym jeziorem Razim. To oraz ekspansja Imperium Osmańskiego poza deltę Dunaju doprowadziło do opuszczenia twierdzy przez Turków, do których należała od 1417 roku. Same ruiny, choć niezbyt imponujące poprzez swoje malownicze położenie, są zachwycające. Można powiedzieć, że jak z obrazka. Znowu zaciągnąłem wszystkich do kupy kamieni. Jesteśmy na terenie starożytnej Istrii. Muzeum całkiem przyjemne. Nieduże, ale trochę ciekawych zbiorów jest. Tutaj obrazujących historię Istrii od VI wieku przed naszą erą, czy jeszcze tego archaiczno-greckiego, aż po wczesno-bizantyjski VI wiek naszej ery. Teraz się przejdziemy po tym terenie archeologicznym. Założona w VII wieku przed naszą erą Istria była skolonizowana przez kolonistów z Miletu i było to jedno z najpotężniejszych miast tego okresu archaicznego w Grecji. Później przez okres klasyczny, czyli to jest V-IV wiek przed naszą erą, była wzmacniana, była coraz większą kolonią, jej jakby sytuacja była coraz bardziej stabilna. W okresie właśnie helenistycznym później była ważnym centrum handlowym, w czasie też wojny pomiędzy Apolonią i Mezarabią. Tutaj w basenie Morza Czarnego z jednej strony dużo miast, państw greckich było osadzonych, natomiast z drugiej strony tutaj ci bezarabscy barbarzyńcy najeżdżali te tereny. Okres rzymski, czyli to już jest I wiek naszej ery, to jest jak większość ośrodków miejskich, największy rozkwit tutaj tego miasta. W wiekach późniejszych, po wędrówce ludów, która tędy przeszła, zaczęło upadać jego znaczenie, aż wyludniło się w początkach VII wieku już naszej ery. Dopiero teraz wchodzimy na teren rzymskiego miasta. To jest główna brama, nazywana Morską, z okresu IV-VII wiek naszej ery. Mimo potężnych murów Istria mocno ucierpiała w czasie najazdu Gotów. Tutaj zaraz po wejściu jesteśmy na terenie późnorzymskiego rynku centralnego. Otoczony był domami mieszkalnymi oraz bazyliką cywilną.
ponieważ już w tamtym okresie bazyliki też zostały podzielone. Część, tak jak pierwotne bazyliki, sprawowały rolę targowo-społeczną, a druga część bazylik zaczęła sprawować funkcje sakralne, którą mamy do tej pory. Po wybudowaniu na przełomie III i IV roku potężnych murów, tutaj ta część miasta stała się dzielnicą urzędową. Tutaj centrum miasta się przeniosło z wcześniejszego miejsca, które zostało jeszcze przez Greków założone. Oczywiście to nie są Pompeje, gdzie chodząc po ulicach, wśród domów właściwie zachowanych idealnie, ale jestem zaskoczony, jak dobrze się zachowało to miasto. Ile jest tutaj tych murów, fundamentów. Bardzo, bardzo przyjemne miejsce. Przesympatyczne. Dotarliśmy do term, do jednych z term, bo tutaj na tym terenie znajdują się dwie, te są te starsze. Zachowało się trochę mozaik i ściany głównie. Dotarliśmy do części rezydentalnej. To tutaj mieściły się domus najbardziej zamożnych obywateli miasta, z dala od centrum, od tłumów, w przeciwieństwie do insuli, czyli bloków rzymskich. Tradycyjny domus najczęściej był dwupiętrowy. Tu jesteśmy oczywiście na parterze. Otoczony kolumnami dziedziniec. Po lewej, po prawej stronie znajdowały się pokoje, jadalnia. Często jednym z pierwszych pokoi od ulicy był, nazwijmy to, biuro na dzień dzisiejszy. Tutaj w południowej części, czyli tam, ponieważ są to domy z VI wieku, często znajdowało się kaplica. Wcześniejsze kaplice, tak, były poświęcone larom, czyli bóstwom domowym. No tutaj podejrzewam, już mamy chrześcijańskie, mieliśmy kaplice. Jesteśmy przy bazylice jako kościele. Jest to jeden z największych kościołów na Bałkanach, jaki się znajdował. Był bogato rzeźbiony, z portykiem, centralną fontanną. Nawy były z tego też tutaj kamienia, z tego limestone, znowu zapomniałem polskiej nazwy. Oczywiście. Drzwi bogato rzeźbione, zachowały się tak tylko ruiny, natomiast widać plan krzyża, prawda? Ołtarz na wschód skierowany. Oczywiście jak na dzisiejsze standardy ten kościół nam się nie wydaje duży, natomiast jak na VI wiek musimy wziąć pod uwagę, że już wtedy miasta zaczęły się kurczyć. Już ten największy rozkwit, kiedy Rzym był milionowym miastem, a miasta rzędu 100 000 nie były niczym niesamowitym. Tutaj zaczynamy już wchodzić w późną starożytność, wczesne średniowiecze, gdzie ta populacja przez wiele plag, poprzez najazdy barbarzyńców została mocno przetrzebiona tutaj Europy.
Dotarliśmy do hellenistycznego kompleksu świątynnego. Znajdowały się tutaj dwa ołtarze, jeden poświęcony Zeusowi Polieusowi, czyli obrońcy miasta, drugi był poświęcony Afrodycie. Zostały założone, zaczęły funkcjonować w momencie powstania, założenia miasta, czyli w połowie VII wieku przed naszą erą i do czasów rzymskich funkcjonowały. Później w czasie rzymskim ruiny, które tutaj się znalazły, zostały przekształcone w część rezydencjalną tak samo i miejsce to funkcjonowało do VII wieku naszej ery. Tutaj już poza murami tego miasta późnorzymskiego są pozostałości też drugich term wybudowanych w czasach Hadriana, który uwielbiał grecką cywilizację, wzorował się na tym i to jest jakby ostatni tutaj z tego parku archeologicznego fragmentów, które można zobaczyć. Jesteśmy tak naprawdę poniżej poziomu podłogi. To wszystko było przykryte podłogą. Tak jak mamy tutaj, przykryte ziemią, są płytki terakotowe. A tam współcześnie dom zbudowany z takich kamieni. Ciekawe, ile z nich to jest wyzbierane albo wyłupane tutaj stąd. Przemierzamy te rozległe równiny pełne pól i łąk, żeby dotrzeć nad samo morze. Ale przed nami nie tylko plażowanie, bo zajrzymy do Konstancy, o której sporo słyszeliśmy. A jeśli komuś było za mało historii, to potkniemy się jeszcze o jeden nietypowy rzymski zabytek. Znowu chillujemy. Tak. Lenistwo na całego. Jesteśmy przy plaży Wadu i zamierzamy tu zostać. Jest godzina około 12. Ja się pokazuję, bo ja się idę kąpać. Tak? Tam już jest morze. Bliżej nie chcieliśmy stawać, żeby się nie zakopać, bo już w jednym miejscu troszkę zaczęliśmy buksować. Na szczęście opony zdają egzamin, więc no idziemy na plażę. Sara. Guna Sara. Za nami kolejny upalny dzień. Jak słyszycie, jesteśmy nad morzem. Taki był plan, żeby tu przyjechać, tutaj nocować. I Miejscówka. tak się stało. Tak jest. Nadszedł wieczór. Jest w końcu czym trochę odetchnąć, bo nie było łatwo dzisiaj, trzeba przyznać. Miejscówka bardzo fajna. Koordynaty jak zwykle podane. Wcale nie jakaś oblegana. Jest całe wybrzeże, które jest po prostu usiane przyczepami i innymi kamperami, nawet na plaży. Natomiast no, da się znaleźć takie miejsce w miarę
spokojne. My jesteśmy akurat między dwoma Miejscówkami z Park Fortnite, więc macie koordynaty jakby nasze. Trzeba tylko uważać, żeby się nie zakopać. My się nie zakopaliśmy. A plaża też dla amatorów muszli, bo są ich miliony Tak. i to przeróżnych. Morze cieplutkie Można do by tu ciała. spokojnie stać parę dni. Tak, dokładnie. No my niestety ze względu na brak solarów nie możemy sobie pozwolić na ten luksus, chociaż byśmy bardzo chcieli. Po raz kolejny na tym wyjeździe. Dokładnie. No, trzeba przyznać, że to była jedna, w ogóle Bunaziła. Bunaziła. Trzeba przyznać, że to była jedna z lepszych miejscówek. No, gdyby nie prąd, który mamy, znowu będę to powtarzał, tylko i wyłącznie ładowany z silnika, to byśmy pewnie, no i woda trochę nam już brakło pewnie wody. Tak, trzeba powiedzieć to wprost. Daliśmy ciała, Tak. że nie zapewniliśmy sobie dodatkowego źródła energii w tak. postaci słońca. Tak, bo do tej pory jeździliśmy. Bo zakładaliśmy, że będziemy jeździć, No, ale- no i tak było w sumie, nie? I Jakby też tego byliśmy prądu nam jednak nie w brakowało. chłodniejszym klimacie, gdzie ten prąd nam wystarczał, no taki akumulator wystarczał nam na 2,5 dnia. Przy tych temperaturach jeden dzień, może półtora by wytrzymało, ale to jest maksimum. No więc dzisiaj już mieliśmy tylko 20%, tak? 30% akumulatora, więc musimy niestety się ruszyć. Ale wracając, Adrem. Miejscówka genialna. Dzisiaj jest sobota, więc tłumy Rumunów się zjechały. Natomiast tak jak widać, dojazd jest dosyć uciążliwy. Trzeba się uzbroić w cierpliwość. Najpierw asfalt, który prowadzi do miejscowości Wadyn, jest straszliwie dziurawy. Trzeba bardzo, bardzo uważać. Tutaj są płyty, następnie jest taki, piasek po prostu. Po piachu się jedzie. Też wcześniej jak się zjeżdża, jedzie się koło takiej fabryki, to żeby się ktoś nie przestraszył. Miejsce fantastyczne, mnóstwo też ludzi, popularne. Właśnie to nie to, że fantastyczne, że mnóstwo ludzi. Ale jakoś ci ludzie tak porozstawiani, że nie są uciążliwi. Tak, nikt nikomu nie przeszkadza. Jak kiedykolwiek jeszcze będziemy tutaj w tej okolicy, to na pewno posiedzimy Na 100%. przynajmniej tydzień. Tak, bo już Jest to będziemy, rewelacja. mamy nadzieję, bardziej niezależni. Plaża czysta. Tak, plaża czysta, woda czysta, więc reasumując, polecamy. A to, że wszystko jest tak naprawdę za przyzwoleniem, pokazuje też to, że przy wyjeździe stoi mnóstwo śmietników. Można śmiało się pozbyć tego, co niepotrzebne. Ty wyskakujesz, czy ja? Mogę wyskoczyć. No to proszę. Już jesteśmy w Konstancy. Na razie mieliśmy dookoła same apartamentowce. Nie wiedziałem, że taka turystyczna miejscowość aż tak bardzo położona. Grobla taka. Trzeba przyznać, że przez te 3 tygodnie odwykliśmy od większych miast. Dajemy sobie 3 godziny, parking też płatny. Niedzielę nawet, dzisiaj sobota, więc idziemy zwiedzać. Podobno dużo ładnych, secesyjnych budynków. Konstanca założona też przez Greków z Miletu w VI wieku przed naszą erą. Zajęta przez Rzymian za cesarza Augusta koło początku naszej ery. Nazwana później na cześć
cesarza Konstantyna Wielkiego. I ta nazwa właściwie uchowała się do tej pory. Długo była okupowana. Do połowy XIX wieku była później we władaniu tureckim. W dwudziestoleciu międzywojennym Konstanca była określana jako okno na świat nowego, młodego państwa, jakim było Królestwo Rumunii. I tyle. Idziemy zwiedzać. W przewodniku było, że budynek kasyna stoi, niszczeje, tynk odpada. Natomiast A tutaj proszę bardzo. wzięli się za to. Pewnie za parę lat będzie można zakosztować tego luksusu z Belle Époque. Fajnie. Fajnie. Meczet Mahmuda II, o dziwo, został wybudowany już po przejęciu Konstancy przez Królestwo Rumunii. Jest to meczet z 1910 roku i był to dar króla Rumunii dla muzułmańskich mieszkańców Konstancy. Tutaj też jest dużo budynków tego stylu rumuńskiego budowy. Tutaj mamy lata właśnie 30. Tam mamy ten styl narodowy, jakby rumuński. To jest Muzeum Archeologiczne na placu Owidiusza. A dlaczego plac Owidiusza? Dlatego, że właśnie tutaj w Konstancy spędził kilkanaście lat na wygnaniu Owidiusz, wygnany z Rzymu na polecenie cesarza Augusta za sianie deprawacji młodzieży, erotyki Owidiusza, a jak wiadomo cesarz August wraz ze swoją żoną Liwią pragnęli powrotu cnót starorzymskich w społeczeństwie rzymskim. Tutaj muzeum w stylu tym narodowym rumuńskim, nawiązujący jak widać do stylu architektury w Transylwanii. Podobna sytuacja jak u nas w dwudziestoleciu międzywojennym i pod koniec XIX wieku już to się zaczęło. Stanisław Witkiewicz, ojciec Witkacego, chciał wprowadzić styl podhalański jako styl narodowy w Polsce. Nie przyjął się ten pomysł, ale na Podhalu te domy zostały. I tutaj przy Muzeum Archeologicznym takie delikatne wspomnienie na to, że Konstanca ma ponad 2700 lat historii. Restauracja. Proszę bardzo, cóż za różnorodność. Widać, Konstanca ma ciągle silne więzi z wiecznym miastem. Mamy Wilczycę Kapitolińską.
następna taka kamienica ładna Tak, przepiękna. No, widać remontowana, w więc remoncie. może jest nadzieja. Aha. Tylko, że miała być ukończona 31 grudnia 2023 roku. No to właśnie jak to w Rumunii. No, u nas też jest nie lepiej. Tramwaj na Swojczyce już chyba 20 lat budujemy. Konstanca, pomimo tego, że niestety, ale najlepsze lata ma za sobą, jest zachwycająca. Na każdym prawie kroku czuć ducha Belle Époque, kiedy musiała być zjawiskowa. A jak Belle Époque, to Paryż, a jak Paryż, to wino. I tak tym tokiem rozumowania docieramy do regionu słynącego z winnic. Co? I nic. Może dlatego, że sobota. Właśnie to nie wygląda, jakby to w ogóle otwarte było Z kulawą kiedykolwiek. nogą. No i mieliśmy podjechać do winnicy. Winnica jest, ale Nie wygląda, jakby to miało być zaraz otwarte. zobaczymy, co nam Google powie. Prawdę ci powiem. Zamknięte. Otwierają w poniedziałek. Od 8 do 16, od 16. poniedziałku do czwartku, a w piątek Piątek jeszcze nawet krócej. krócej, bo do 14. 14 tylko, więc... W ogóle tego nie przewidzieliśmy, bo tu w Rumunii sklepy są czynne. Wszystkie sklepy są czynne w niedzielę Niedzielę i tak nawet, się dokładnie. rozleniwiliśmy, że nawet po prostu nie pomyśleliśmy, że cokolwiek może być zamknięte. Właśnie ja w ogóle zapomniałem, że jest sobota, szczerze mówiąc. No to ja też nie wiem, jaki jest dzień tygodnia, który dzień miesiąca. Więc niestety, no szukam, czy tutaj jest jakieś coś w pobliżu. No, gdzieś trafiliśmy. Udało nam się. Co? Zwiedzać nie zamknięte można. było. Wszystko inne pozamykane. Tutaj w takim dziwne, wygląda trochę jak akademik. Jesteśmy generalnie w Murfatlar. Tak, przeczytaliśmy, że tutaj jest winnice, no. jest region taki. Tamta była zamknięta, tutaj Tak. trafiliśmy po prostu na taki sklep. To inna winnica. Szkoda, że nie można degustować. A Tak, kupiliśmy sobie kupiliśmy jakieś wino jakieś takie. do spróbowania. Butelki wyglądają tak dosyć stylowo. Tak. Kupiliśmy Rieslinga, bo bardzo lubimy, i Muscat na spodowanie, więc takie bardziej słodkawe jakieś takie, Lżejsze. lżejsze wina. Sklep i miejsce trochę tak jak z poprzedniej epoki, ale kartą można płacić. No tak śmiesznie trochę wyszło, no ale spróbujemy, co tutaj jest regionalnego, z czego podobno słynie ten region. Może inaczej sobie wyobrażaliśmy wizytę tutaj, ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Po przejechaniu 350 metrów miejsce docelowe znajduje się po prawej stronie. No to my mamy chyba więcej, na pewno mamy więcej szczęścia niż rozumu. Wydawało nam się przez chwilę, że będziemy mieli serię zamkniętych atrakcji. Tak. Natomiast, bo tak, no winnica zamknięta, tutaj też zamknięte już. Zaraz powiem wszystko, natomiast mieliśmy szczęście, bo akurat przyszedł pan ochroniarz na noc i nas po prostu poprosiłem i nas wpuścił. Jesteśmy pod pomnikiem Trajana, wybudowanym oryginalnie w 108 roku naszej ery i upamiętniał zwycięstwo Trajana nad Getodakami. No więc tak, jest tak. No, musieliśmy przerwać nasze nagranie, no bo pan był bardzo miły, nas wpuścił, natomiast no, stanowczo nam zabronił filmować, ponieważ normalnie jest opłata za filmowanie, no i bał się, że będziemy jakieś nieprzyjemności. Ale widzieliśmy, co mieliśmy zobaczyć. Moment, zrobię stąd zdjęcie. Nie, poszedł już sobie. Stąd to wiesz. Zaraz wracam. Więc tak, gdzie byliśmy? Co to za miejsce? Teraz już na spokojnie. No jest to Trepaneum Trajani, czyli pomnik poświęcony cesarzowi Trajanowi, który w tym miejscu w 192 roku pokonał zjednoczone plemiona Getodaków i Sarmatów. I na pamiątkę tego wydarzenia w 109 roku został postawiony pomnik. To, co oczywiście możemy teraz zobaczyć, jest to rekonstrukcja z 1977 roku. Natomiast użyto fragmentów też tych oryginalnych, które były. No tak trochę to dziwne, bo teraz jest tutaj, właściwie jesteśmy prawie że w szczerym polu.
ale no fajnie, reliefy są, konstrukcja jakby tego pomnika przypomina trochę Mauzoleum Hadriana w Rzymie, gdzie jest jakby walec, tam podstawa, na tym wznosi się jakby figura. Mauzoleum Hadriana w Rzymie, obecnie zamek Świętego Anioła, Skręć w lewo. który jest dosyć mocno przebudowany i już w tej chwili jakby nie przypomina tego oryginału. Natomiast jak dla mnie bardzo fajne wrażenie. Cieszę się, że mogliśmy w ogóle to zobaczyć. A co tam nam się udało jakoś spod stołu, to sami widzieliście. Jakby rozumiem Pana, nie mam do niego pretensji, tak, no bo jakby no miałby problemy z tego powodu, że ktoś filmuje. To już któryś raz nam się to trafia tutaj w Rumunii i o dziwo jest to wszystko związane z zabytkami rzymskimi, tak. To samo było tam w ruinach Augusty, gdzie było muzeum, tylko no jeszcze rozumiem, jeśli by to było coś, nie wiem, jakieś zbiory muzealne, coś jakiegoś wyjątkowego. No tutaj no oczywiście jest ten pomnik, natomiast to jest rekonstrukcja jakby, tak? Tak samo tam to muzeum też, no tak, tych eksponatów za dużo nie było, w większości też to były jakieś mniej lub bardziej udane zbroje rzymskie, tudzież togi. A tam, gdzie akurat było ostatnio coś, czyli na Istrii do obejrzenia, jakby nie było żadnego problemu z tym, żeby filmować. Tak? Nikt nic nie miał przeciwko. Tak? Natomiast no, trzeba wziąć to pod uwagę, że tak może być. Dzisiaj taka miejscówka, też nad morzem, ale nie na plaży. Pewnie by się dało zjechać na dół, no ale dzisiaj to na pewno na jedną noc tylko zostajemy. Taki... Więc nie musimy mościć sobie Tak, jakiegoś gniazda. dokładnie. Dobra, trzeba się rozłożyć, trzeba zrobić obiad, bo jest za 29. Więc do jutra. Tradycyjnie dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas i zapraszamy na kolejną część naszej wyprawy za tydzień. Do zobaczenia! Teraz się przejdziemy tutaj po tym terenie archeologicznym. No. Raz, 5, 12, 7, 7 jest. Działa. No to trzeba będzie coś tam kombinować, możesz to wykasować. Było, czekaj, tam zadeprawowanie młodzieży, tak? I to może tak skończyć, czy nie? Może tak być skończone? No.